Siemaneczko, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na kanale. Siedzą merytki, co? Siedzą. W każdym razie w tym odcinku przyjrzymy się Q&A od deweloperów. Przeczytałem te pytania wcześniej, są naprawdę bardzo ciekawe, dlatego zachęcam was do posłuchania, no bo do oglądania tutaj nie będzie zbyt wiele. Dowiecie się naprawdę wielu ciekawych rzeczy. Przypominam jeszcze o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dziękuję wszystkim wspierającym. No i lecimy do pierwszego pytania. Pytanie pierwsze. Czy umożliwicie zachowanie pieczęci mocy pomiędzy wydarzeniami Wyżyny Mocy? Odpowiedź: z końcem tego miesiąca planujemy zmienić zasady wydarzenia Wyżyny Mocy. Pieczęcie mocy nie będą już rozkładane po zakończeniu wydarzenia i będą mogły być przenoszone do przyszłych wydarzeń Wyżyny Mocy. Wiemy, że wielu graczy nie miało wystarczającej liczby pieczęci mocy, by wymienić je na motywy miasta lub ozdoby podczas ostatniego wydarzenia, przez co decydowali się na inne przedmioty. Dlatego po wprowadzeniu tej zmiany zwrócimy wszystkie pieczęcie mocy wydane na przedmioty inne niż motywy miasta lub ozdoby, a te przedmioty usuniemy. Wyżyny Mocy to oczywiście ten event, w którym walczymy o specjalne skórki, więc na pewno zmiana jest na plus. Będziemy mogli sobie odkładać te pieczęcie na przyszłe skórki, więc naprawdę moim zdaniem mega fajna zmiana. Może niekoniecznie dotyczy mnie w dużym stopniu, ale naprawdę zmiana jest potężna. Pytanie numer 2. Wrogom łatwo jest skoncentrować swoje ataki na pojedynczym legionie, psując całą frajdę z walki. Czy zrobicie coś, aby to rozwiązać? Odpowiedź: wzięliśmy to pod uwagę i wprowadzimy zmiany w zasadach walki. Dzięki nim legiony, które są atakowane przez wielu przeciwników, zyskają większą przeżywalność i będą mogły spędzić w bitwie dłuższy czas. Wszystko to poprawi wrażenia z rozgrywki. Jeśli to będzie się tyczyło również legionów piechoty, to naprawdę piechota może powoli, w sumie i tak już jest metą, ale naprawdę może być jeszcze wyżej. Może być jeszcze przyjemniej grać piechotą. Szczegółów niestety tutaj nie znamy, ale myślę, że zmiana jak najbardziej również na plus. Raczej nie podejrzewam tutaj jakiejś rewolucji, że jak będzie nas atakowało 20 legionów, to nasz legion zyska, nie wiem, 30% HP, ale na pewno ta zmiana może się nam spodobać. Przynajmniej mam taką nadzieję. Przejdźmy do pytania numer 3. Skrócenie długości sezonu oznacza, że gracze mogą kupić w sklepie z zasługami mniej przedmiotów, co spowalnia proces szkolenia pupila bojowego. Czy skrócicie też czas pomiędzy resetowaniem sklepu z zasługami? No i odpowiedź w dużym skrócie polega na tym, że nie skrócą czasu resetowania sklepu zasług, ale za to sklep z zasługami będzie otwarty w okresie przerwy między sezonami, umożliwiając graczom kupowanie przedmiotów w ich krainie macierzystej. Po drugie, system poziomów sklepu z zasługami zostanie usunięty, co sprawi, że przedmioty wysokiego poziomu będą dostępne w sklepie z zasługami od początku każdego sezonu. Pomoże to szybciej zaspokoić potrzeby graczy w trakcie sezonu. Lepsze umiejętności, więcej eliksirów, naprawdę potężna zmiana. No i po trzecie, bo jest jeszcze punkt trzeci, liczba dostępnych mikstur regeneracji, zarówno darmowych, jak i płatnych, zostanie znacznie zwiększona w przyszłych aktualizacjach. Trzeci punkt, trzecie pytanie, no i chyba wszyscy się zgodzimy, że zmiany jak najbardziej na plus. Przejdźmy do pytania czwartego. Podczas sezonu członkowie przymierza często muszą przełączać się między wieloma przymierzami, aby ukończyć wydarzenia lub wziąć udział w wojnie. Jest to znaczące obciążenie dla administratorów przymierza, którzy muszą wielokrotnie włączać i wyłączać ustawienia oraz dostosowywać rangi członków. Czy zamierzacie temu jakoś zaradzić? No i jako odpowiedź mamy następujące zmiany. Po pierwsze, lista takiego wstępu, o którym może nie wiecie, zwiększy się z 60 do 200, więc teraz bez problemu będziemy mogli na tę listę zapisać wszystkich, no i nie będziecie musieli czekać, żeby R4 was zatwierdził, gdy będziecie takie przymierze zmieniali. Kto jest na tej liście, na pewno wie, że jest to bardzo, ale to bardzo przyjemne. Drugi punkt, ulepszenie funkcji listy dozwolonych, tak aby administratorzy przymierza mogli ustawiać rangi, które każdy członek otrzyma po dołączeniu. Gdy gracze z listy dozwolonych dołączą do przymierza, automatycznie otrzymają przydzieloną rangę, o ile będzie dostępne miejsce. Także jak macie R3, dołączacie do przymierza, no i automatycznie wam daje R3. Myślę, że też fajne, jeśli to będzie się tyczyło również R4, no to jestem w niebie. Mamy tutaj jeszcze punkt trzeci, dodanie funkcji automatycznego zatwierdzania. Jeżeli przymierze wymaga przy dołączeniu akceptacji, jego administratorzy będą mogli ustawić progi dotyczące mocy lub zasług.
Prośby o dołączenie graczy spełniających te wymagania będą automatycznie zatwierdzane. Mi się ta zmiana bardzo podoba, szczególnie, że teraz będziemy mogli ustawić nie tylko moc, ale również liczbę zasług. Więc mega zmiana. Pytanie numer 5. Przywileje zarządzania przymierzem są często dostępne tylko dla oficerów, co utrudnia zarządzanie. Czy zamierzacie coś z tym zrobić? Odpowiedź: obecnie pracujemy nad nową funkcją, która pozwoli liderowi przymierza decydować, które przywileje administracyjne przypisywać poszczególnym rangom członków. Dzięki temu zarządzanie przymierzem będzie można dostosować do potrzeb grupy. Aby uniknąć potencjalnych konfliktów między graczami, możliwość modyfikacji zdolności Pana Dzikich Bestii do kontroli behemotów będzie tymczasowo niedostępna. Zobaczymy, co tu zrobią dokładnie, ale chyba wszyscy się zgodzimy, że to również brzmi bardzo dobrze. Przejdźmy do pytania 6. Proces rejestracji do korzeni wojny jest dla administratorów przymierza uciążliwy, czy zamierzacie go usprawnić? Odpowiedź: aby rozwiązać ten problem, planujemy wprowadzić następujące ulepszenia. Po pierwsze, administratorzy będą mogli wykorzystać listę uczestników z poprzednich zapisów do korzeni wojny, co zmniejszy ich nakład pracy podczas rejestracji. Chyba nie muszę tutaj nikogo przekonywać, że jest to bardzo dobra zmiana. Jeśli sobie ustalicie jakieś grupy, no to automatycznie będziecie mogli do nich się zapisywać i nikt nie będzie musiał tego zatwierdzać. No poza tym pierwszym razem oczywiście, prawda? No i po drugie, każde przymierze będzie mogło zarejestrować do 6 drużyn korzeni wojny, co zmniejszy potrzebę przechodzenia graczy między przymierzami w celu uczestnictwa. Jednak co ważne, te zmiany są nadal na etapie planowania i mogą podlegać rewizji. 6 drużyn zamiast 3 to jest również bardzo dobra zmiana. Będzie można zawsze wcisnąć tę drużynę, która jest taka mniej spocona, że tak powiem, i po prostu sobie wchodzi po gemy, więc teraz bez problemów powinniśmy zrobić właśnie takie bardziej kompetytywne drużyny, no i takie bardziej luźne i nikt nie powinien w przymierzu mieć żadnych problemów. Moim zdaniem kolejna fajna zmiana. Przejdźmy do pytania 7. Kiedy udostępnicie Ligę Korzenie Wojny? Odpowiedź: przygotowania do Ligi Korzeni Wojny wciąż trwa. Przewidujemy, że pierwszy turniej odbędzie się w sierpniu tego roku. Zasady ligi i nagrody zostaną ogłoszone z wyprzedzeniem na wszystkich platformach społecznościowych, więc śledźcie przyszłe ogłoszenia i bądźcie gotowi do starcia. O samej lidze na pewno więcej mogą się wypowiedzieć gracze, którzy grali bądź grają w Rise of Kingdoms. Dla mnie to będzie nowość, więc zobaczymy, ale na pewno co mogę wam powiedzieć, liga to kolejne nagrody, więc chyba każdy będzie tutaj również zadowolony. Pytanie 8. Wydarzenie Kryzys Eliany stało się nieatrakcyjne dla graczy z maksymalnie rozwiniętymi bohaterami. Czy dodacie nowy sposób wykorzystania nadmiarowych opuszczonych kukiełek lub jakiś nowy tryb rozgrywki? Odpowiedź: w przyszłych aktualizacjach będziemy dodawać do gry nowych epickich bohaterów i wydarzenia, które zastąpią Kryzys Eliany. Dodamy również sposoby na rozłożenie lub wymianę nadmiarowych opuszczonych kukiełek. Z nowych bohaterów epickich może nie każdy się ucieszy, ja się cieszę. Z ręką na sercu wam mówię tutaj otwarcie, nie ignorujcie epickich bohaterów. Tutaj macie parę raportów, zobaczcie sobie, że epiccy bohaterowie radzą sobie naprawdę dobrze. A tutaj mamy dla odmiany parę legendarnych i na dodatek przebudzonych. Zerknijmy sobie jeszcze w artefakt. Poziom 2 tutaj włóczni. Pupil również jest niczego sobie, naprawdę dobry pupil. No i nie muszę chyba tutaj więcej nic mówić. Myślę, że to wszystko, te całe zasługi to nie jest kwestia tylko bohaterów, ale również tego, jak nimi gracie. Ja cieszę się naprawdę z każdego epickiego bohatera i myślę, że ci gracze, którzy nie wydają dużo, też powinni się z nich cieszyć. Pora na pytanie 9. Codzienne logowanie w celu aktualizowania budynków, przeprowadzania badań technologicznych i szkolenia legionów wymaga przełączania się między wieloma interfejsami. Co zrobicie, aby ułatwić ten proces? No i mamy odpowiedź. Planujemy uzupełnić interfejs nowym panelem zarządzania kolejkami, który widoczny będzie po lewej stronie ekranu. W razie potrzeby gracze będą mogli go otworzyć, by szybko zarządzać wieloma kolejkami. Na przykład ulepszaniem budynków, szkoleniem jednostek i badaniami. Coś takiego widziałem w Age of Empires Mobile, więc taki panel naprawdę jest przyjemny. No i mamy wszystko w jednym miejscu. Jeśli nie wiecie, jak to wygląda, to naprawdę uwierzcie mi na słowo,
na 100% wam się to spodoba. Także 9 pytanie, 9 odpowiedź i myślę, że wszyscy się zgodzimy z tym, że wszystkie te zmiany są na plus. No i tym samym przechodzimy do pytania 10. Jednostki strzelców wyborowych są już zbyt silne. Czy jesteście pewni, że dalsze ich wzmacnianie nie zaburzy równowagi gry? Moim zdaniem jest tutaj błąd w tłumaczeniu, gdyż odpowiedź na to pytanie brzmi następująco. Planowane zmiany nie zrównają zasięgu legionów strzelców wyborowych z zasięgiem magii, czyli z legionami magicznymi. Zamiast tego wprowadzą możliwość przełączania się między pewnymi trybami. Włączenie trybu dalekiego zasięgu sprawi, że legiony strzelców wyborowych stracą przewagę, jaką dają niektóre z ich pierwotnych atrybutów. Na przykład obniżone zostaną wartości ich ataku, obrony i punktów życia. Nie oznacza to ani wzmocnienia tej jednostki, ani osłabienia legionów magicznych. Nie pozwoli to również zastąpić nią legionów magii w polu bitwy. Jak możemy rozumieć tę zawiłą odpowiedź? Po prostu będziemy mieli taki przełącznik, jak mamy w tym momencie w polityce. W polityce na Polski to jest gorzki koniec. No i będziemy mogli sobie włączyć dodatkowy zasięg lub go wyłączyć. Ja to rozumiem w ten sposób. Jeśli jestem w błędzie, to oczywiście możecie mnie poprawić w komentarzu. Natomiast jeśli będzie to wyglądało tak, jak to wam przedstawiłem, to myślę, że jest to zmiana jak najbardziej w porządku. Jeśli ten atak, punkty życia i tam obrona zostaną zmniejszone w odpowiedni sposób, to myślę, że każdy będzie zadowolony. Tak naprawdę nawet posiadając dodatkowy zasięg strzelców, wszystkie inne legiony poza Magrat i Zejdą tak naprawdę albo wyglądają na równi, albo wręcz wypadają gorzej od legionów magicznych. Osobiście uważam, że jest to największy błąd graczy, czyli to, że oceniają jednostki strzelców wyborowych na podstawie legionu Magrat i Zejda, gdzie tak naprawdę poza tym legionem żaden inny marsz łuczników nie wybija się jakoś spektakularnie na tle innych. A pokusiłbym się nawet o słowo, że wypadają gorzej od magów. Tak naprawdę na koniec dnia to wszystko zależy od osobistych umiejętności gracza, który i jak legion sobie radzi, ale myślę, że wszyscy się zgodzimy, że strzelcy potrzebują jakichś zmian, szczególnie, że gdy nie mamy dostępu do tego talentu sezonowego, to tak naprawdę poza behemotami to tych strzelców na polu walki nie widać. Także pytanie 10 również oceniam pozytywnie. Jeśli to wszystko zostanie dobrze zbalansowane, to ta zmiana będzie naprawdę bardzo dobra i sprawi, że ta różnorodność jednostek na polu walki będzie większa, a zobaczymy, może nawet nie będzie potrzeba przełączać na ten dalszy dystans, no bo jak doskonale wiemy, było tu takie pytanie. Mamy tutaj pytanie drugie. W pytaniu drugim dowiadujemy się o tym, że im więcej legionów będzie nas atakowało, tym będziemy otrzymywali jakieś tam bonusy do naszego legionu. Więc być może w ten sposób będzie można grać strzelcami pod kontrę. No i im więcej legionów będzie nas atakowało, tym te nasze statystyki będą lepsze, więc będzie nam zależało na każdej statystyce wtedy. No i ten dodatkowy zasięg nie będzie aż tak potrzebny. Oczywiście tutaj trochę hiperbolizuję, bo wątpię, żeby aż taki tutaj był bonus, że jak będzie nas atakowało 20 legionów w tym samym momencie, to będziemy wychodzili na tym na plus. Ale wiecie, zobaczymy, jak to wszystko wejdzie w praktyce. Ogólnie z ręką na sercu, jeśli to wszystko zadziała tak, jak sobie to wyobrażam, to myślę, że ten mail jest naprawdę 10 na 10. Ale wiecie, jak to jest, bardzo często jedną rzecz piszą, drugą rzecz robią, także zobaczymy jeszcze w praktyce. Ale sam mail jest naprawdę obiecujący. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się, elo.